Przed nami utwór z roku 1956. Rzadko rozpoczynam od takiej informacji, ale przecież ten rok był rokiem szczególnym. W polityce, w życiu społecznym, w kulturze. Odwilż. Dla muzyki oznaczało to wyzwolenie z socrealizmu i możliwość nieskrępowanego korzystania ze zdobyczy awangardy. Symbolem tej zmiany stał się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, który powstał w tym samym roku. To właśnie wtedy Kazimierz Serocki zaprezentował światu swoją sinfonietę. Kazimierz Serocki należy do grona kompozytorów, którzy bardzo mocno zaangażowali się w powstanie tego festiwalu. Wielki entuzjazm publiczności wobec takich klasyków muzyki XX wieku, jak choćby Święto Wiosny, które ma wtedy prawykonanie, jak choćby bisowany koncert fortepianowy Arnolda Schönberga, wskazuje na głód muzyki współczesnej. Zarazem ten głód muzyki współczesnej słychać w partyturze Serockiego. Serocki rozpoczyna tu eksperymenty związane z przestrzennością muzyki. Sinfonietta rozpisana jest na 2 orkiestry umiejscowione po 2 stronach estrady, co daje bardzo ciekawe efekty brzmieniowe. Rola dyrygenta w utworze, w którym występują 2 orkiestry, to przede wszystkim scalić jedną i drugą orkiestrę, co jest wyjątkowo trudne, dlatego że jedna z orkiestr prowadzi jakby rozmowę z drugą orkiestrą. Ja nie mogę przeszkadzać w tej rozmowie, mogę jedynie pomagać stworzyć odpowiedni nastrój, odpowiednią atmosferę. W symfoniecie jest kilka takich fragmentów, w których grupy basowe wybijają bardzo silny, charakterystyczny rytm, który z jednej strony bardzo silnie słyszymy w jednym uchu, w drugim z kolei uchu słyszymy piękny temat, który pojawia się w jednej i w drugiej orkiestrze w grupach skrzypiec. Jest to bardzo charakterystyczne dla tego utworu. Jest takie wrażenie ciągłego biegu, tak jakbyśmy cały czas gdzieś biegli, uciekając wręcz. I po tej ucieczce wielkiej następuje absolutna cisza i zaczyna się druga część. Po sinfonietcie Kazimierz Serocki śmiało ruszył w stronę awangardy. I tu miał wiele do powiedzenia, co mogą Państwo łatwo sprawdzić, słuchając jego fantasmagorii z naszej listy. Ale proszę wpierw dobrze wsłuchać się w jego sinfonietę. To nie tylko symbol roku 56, to po prostu bardzo dobry utwór.